Witajcie, miło mi, że tu jesteście, ale niestety tego filmu nie polecam. Za długi i w dodatku nudny. Oglądacie wyłącznie na własną odpowiedzialność, jakby co, to ostrzegałam. Bombka paskudnie wymęczona, bo to nie są moje klimaty, ale chciałam spróbować chociaż raz. Aby umilić wam tą dzisiejszą przygodę, będę do was cały czas rozmawiała. Do was, bo to jednak monolog. A rozmawiała, ponieważ wszystkie komentarze pod filmami to jakiś rodzaj dialogu. Więc zaczynamy. Sopel plastikowy i klej do złoceń. Klejem należy pomalować dokładnie jeden raz. Ani cienko, ani grubo, po prostu jeden raz dokładnie pokryć powierzchnię. Klej schnie mniej więcej godzinę. Jest lepiący, ale nie brudzi palca. I wtedy jest ok. Możemy położyć sreberka. Sreberko jest niezwykle delikatne i lepiej nie kichać, bo wtedy będzie koniec świata. Płatki przykładamy na bombkę i po prostu wygładzamy. Kawałki, które odpadną podczas głodzenia pędzlem, możemy za chwilę przylepić jeszcze raz w nowe miejsce. To naprawdę nie jest skomplikowane, ale kichać nie można, a oddychanie też bywa ryzykowne. Każdy powiew powietrza powoduje, że nasze płatki lecą w siną dal, a sprzątanie takich złoceń po domu jest dosyć kłopotliwe. Mogłabym skrócić ten fragment, ale zwróćcie uwagę, że doklejam te stare pokniecione płatki. Teraz nie wygląda to najlepiej, ale pod koniec zrobienia bombki nie będzie tego widać. Swoją drogą te miejsca, w których przyklejanie wyszło mi najgorzej, zostaną ozdobione papierem ryżowym. Przed dalszym ozdabianiem bombkę trzeba oczyścić ze wszystkich nieprzyklejonych kawałeczków srebra. Na tym etapie możemy sreberko ozdabiać wyłącznie preparatami nie zawierającymi wody. To jest bitumen. A skąd wiemy, że preparat nie zawiera wody? Warto powąchać, jeżeli mamy zapach rozpuszczalnika, wtedy możemy stosować. Lub przeczytać w instrukcji, że pędzle należy czyścić rozpuszczalnikiem. Jeżeli bezpośrednio na sreberko użyjecie preparatu z wodą, z czasem straci ono swój blask. Teraz mogę całość przemalować jakimś lakierem niewodnym. Do wyboru mam lakier rozpuszczalnikowy lub specjalny lakier do złoceń, Lac Anticante. Ten drugi bardzo lubię za przepiękny, żywiczny zapach. Tak zabezpieczone sreberko możemy już postarzać czym chcemy i jak chcemy. Ja użyję farb Aquacolor. Są fajne, ponieważ nie są kryjące. W dzisiejszym filmie pomieszałam turkusowy oraz zielony. Na wyschniętą bombeczkę przylepię papier ryżowy. Najpierw przygotowałam mały szablonik z papieru. Kształt owalu mi pasuje i teraz mogę wyciąć z papieru ryżowego tej samej wielkości owale. Papier ryżowy, podobnie jak serwetkę, najlepiej przyklejajcie na białym tle. Dzięki temu obrazki nie tracą swoich barw. Miejsce pod obrazkiem podmaluję białym pigmentem, ale równie dobrze możecie zastosować białą farbę akrylową. Po wyschnięciu pigmentu przykleję papier ryżowy przy pomocy kleju do decoupage. Papier nacinam, dzięki czemu nie będę miała zmarszczek podczas przyklejania. Jak widzieliście, bombka jest ozdobiona różyczkami. Zrobiłam je z lekkiej glinki. A to jest foremka silikonowa. Ze względu na jej delikatność, robienie odlewów zwykłym gipsem nie ma sensu. Najlepiej jest zastosować mniej kruchy materiał. Po zrobieniu wielu prób uważam, że najlepiej sprawdza się do tego pasta Gesso. Ale niestety najpierw zrobiłam ten film, a potem wpadłam na to, żeby używać pasty. Glinkę możemy wysuszyć na płasko. Łatwiej jest ją później ozdabiać, ale trudniej dopasować do bombki. Możemy także wyjąć ją na mokro i ukształtować w taki sposób, aby potem pasowała do bombki idealnie. Glinkę lekką bez problemu możemy docinać nożyczkami. Nie potrzebuję całego wzoru, więc zbędne kawałki odcinam. A teraz ten kawałek glinki ozdobię dokładnie tak samo, jak ozdabiałam bombkę. Z tym, że najpierw przemalowałam ją na ciemny kolor. Po wyschnięciu postarzam tak jak całą bombkę. Najpierw klej do złoceń. Proszę bardzo, klej jest dobry wtedy, kiedy nie brudzi palca, ale świetnie się do niego trzyma. Teraz sreberko i przyda się tutaj nam pędzel szczecinowy, aby dokładnie dopchnąć sreberko w zakamarki różyczki. Niepotrzebne kawałki sreberka odrywamy i teraz wygląda ona tak. Od tego momentu różyczki zdobię identycznie, jak robiłam to z bombką. Bitumen, lakier i farby Aquacolor. Różyczki schną, a ja się zajmę bombką. To jest lakier 3D, jest gęsty i pięknie się błyszczy. Nałożę go na obrazek, można go nałożyć grubiej, ale nie można przesadzić, bo popęka. Po wyschnięciu mogę przykleić różyczki.
Wersję półokrągłą po prostu przyklejamy, bo ona pasuje, natomiast płaską trzeba ponacinać, bo przecież nie pasuje. W naturalnych miejscach, czyli na przykład tam, gdzie osadzone są różyczki, nacinam odlew. Całość sklejam Express Glue. Bombeczka obecnie wygląda tak i wymaga kilku ozdobników oraz cieniowania. W miejscu, gdzie kończy się papier ryżowy, położę konturówkę. Wykonam nią najprostszy szlaczek świata, czyli wyciskam, pociągam. A teraz lakierowanie zwykłą farbą akrylową. Cienie dodaję tam, gdzie czas mógł dodać tej bombce naturalnej patyny. Mimo że ta bombka nie ma szwu i nie muszę nic na siłę dodawać na bokach, dodam coś dla urozmaicenia. Trudno się zdecydować, czy dodać coś biżuteryjnego, koronki, czy może perełki. Ostatecznie użyłam taką koronkę sznurkową, nawet nie wiem jak się nazywa, leży od kilku lat w mojej szufladzie. Wzór fajny, ale kolor zupełnie nie pasujący, więc użyłam konturówki, aby przemalować wszystko na kolor srebrny. Teraz znacznie lepiej, mogę już to przykleić. Zetknięcie bombki z koronką także wycieniowałam. Myślę, że teraz prezentuje się dużo lepiej. A na koniec jeszcze wetrę odrobinę srebrnej pasty metalicznej. Koronka była w srebrnym półmacie, a teraz zobaczcie, jak pięknie się błyszczy. Ups, niestety w kamerze średnio widać, ale uwierzcie na słowo, jest lepiej. A teraz jeszcze kilka zabiegów upiększających, czyli coś na górę, coś na dół. Na dole chwost, perełka i zakończenie do jajek. Nowiutki, bielutki chwościk pobrudzę trochę pastą srebrną, żeby pasował do całości. A gotowa bombeczka prezentuje się tak. A zainteresowanych zapraszam na suplement do filmu o odlewach w foremkach silikonowych. Jeżeli zależy Wam na elastycznym odlewie, polecam taką pastę. Primer Gesso. Niestety trwa to wiele godzin, ponieważ Gesso długo schnie. Po pierwszym suszeniu pasta się kurczy, tutaj widać to dość dobrze. Jeżeli chcecie, aby odlew był pełen, trzeba foremkę uzupełnić i jeszcze raz wysuszyć. Najlepiej pozostawić na całą noc. Suche Gesso jest elastyczne i bez problemu pozwala odciąć wszystkie niepotrzebne elementy. A efekt wow polega na tym, że możemy je dogiąć do każdej powierzchni. Foremki silikonowe zazwyczaj są delikatne i precyzyjne. Zwykły gips jest za delikatny, kruszy się. Ale od niedawna na rynku dostępne są specjalne masy. Chemikiem nie jestem, na medycynie się nie znam, ale wydaje mi się, że to jest gips i jakiś specjalny utwardzacz. Rozrabiamy masę, rzadziutki specyfik wlewamy do foremki i już po godzinie możemy wyciągnąć odlew. Oczywiście powinien schnąć dłużej, ale ja nie wytrzymałam i wydłubałam szybciej. Zobaczcie, jakie delikatne i precyzyjne są te różyczki. A tutaj drugi cieniutki odlew. Zwykły gips jest za kruchy, nie dałby rady. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o odlewy silikonowe. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.